Witam w dzisiejszym odcinku z gotowania, oczywiście studenckiego, bo jesteśmy biedni, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Inflacja poszła z stóp. Tak czy inaczej, tak jak zapowiedziałam na poprzednim filmiku oraz na poście, robimy szarlotkę. Mamy już tutaj naszykowane pół kilo mąki i 250 gram margaryny, bo na masło nas nie stać. Studencko, więc... Dobra. Ciasto będzie kruche. Jak się robi ciasto kruche? O, to jest pytanie dla jednej osoby, która nigdy nie gotowała. A to tak, że kroimy masło z mąką. Jak kroić mąkę? Tak, żeby było. A no. I to przesiekujemy razem aż do momentu, jak to po prostu zacznie się w miarę łączyć ze sobą. Po przesiekaniu powstaje nam taka niezaciekawa masa. I co z taką masą robimy? Wgniatamy margarynę czy też masło, jeśli jednak jesteście bogatsi, i formujemy z tego jedną spójną masę. Jak już mamy taką masę przypominającą piasek, którym się dziećmi bawią, dodajemy 3 żółtka. Biedne pechowe pisklęta. Szklankę cukru. No i ponieważ mi szczerze lepiej smakuje na półkruchym, czyli nie tylko to, co jest, to jeszcze śmietana. Pół takiej 200 gramowej, czyli jakieś 100-125 gramów. Ile wam się tam ućknie z tego? Raczej nikt w domowym zaciszu nie będzie mierzyć, ile co waży. No i co, kontynuujemy mieszanie. Co zrobić, kiedy ciasto jest jednak trochę zbyt ciapciowate, tak jak u mnie, bo albo żółtka wyszły za duże, albo śmietany się za dużo ulało. Dodajemy najzwyczajniej w świecie mąki i wyrabiamy, aż z tego się zrobi jedno ciasto. Kolejnym etapem, jak wyrobimy ciastka, ogólnie ma powstać coś takiego. Będzie ciapciowaty, będzie miękki, bo ciasto zarówno kruche, jak i półkruche, jak i francuskie ma to do siebie, że ma się schłodzić, więc zawijamy drania w folię. Ładnie go można przyklepać, żeby ładnie wyglądał w lodówce. I takiego leszcza wrzucamy gdzie? Do lodówki. Na ile? Najlepiej na całą noc. Natomiast jeśli nie mamy czasu, bardzo nam się chce tej szarlotki czy innej terty, bo można w ogóle jakąkolwiek tertę na tym zrobić, zamrażarka godzina do 2, oby żeby wam nie zamroziło tylko, więc trzeba pilnować. I tak w zamrażarce należy go pozostawić, a później dopiero formować ciasto. Tak więc do szarlotki jabłuszka wyglądają aktualnie tak. Są złociste. Nie polewam ich żadną cytryną, dlatego nie są blade. Jak już widzieliście, bądź nie, jabłka z własnego ogródka. Aktualnie dałam do nich cukier. Następnie dam do nich cynamon, który nada dodatkowego smaku. Jak ktoś nie lubi cynamonu, nie musi dawać cynamonu.
Ja akurat lubię, więc łyżeczka taka czubata na pewno tutaj pójdzie. Jeśli chodzi o ilość cukru na kilogram jabłek, daję 2 łyżki, czasem 3, jak jabłka są kwaśniejsze. I tyle mogę powiedzieć w tym momencie. Dzisiaj bez kamerzysty. Ale na ten moment mogę pokazać, że bierzemy bułkę tretą, zmrożone na kość ciasto, wcześniej przygotowane jabłka, no i nasze wcześniejsze masełko i smarujemy formę. Może kamerzysta do tego czasu wróci, to nagramy, jak po kolei to robię. A na razie wysmaruję formę. Tak więc ciasto przedzieliłam na 3 w miarę równe części. Czemu na 3? I wam śpieszę z pomocą, bo w sumie po to tu przyszliście. 1/3 idzie na spód, 1/3 idzie na brzegi i ostatnia w sumie może być najmniejsza część na górę. Bo jest to ciasto kruche, więc można ładnie z nim się pobawić. I co? I trzeba rozwałkować. Wcześniej już wysmarowałam blachę, co nie to wam już pokazałam. Kamerzysta na szczęście mi wrócił. Co nie kamerzysta? Ehe. Tak. Kamerzysta stwierdził, że jednak nie lubi. I co? No i trzeba to tak rozwałkować, żeby było w miarę dobrze. A czy będzie dobrze, to może być z tym różnie. Na pewno jest to ciasto kruche, więc jak widzicie się kruszy, skądś ta nazwa musiała się wziąć. Połamie się? Trudno. Nie połamie się? To świetnie. A taka propos. Udupcyło mi się. Ale to tak czy inaczej. Chodzi o to, że po prostu nie rozciumciać za mocno tego, czym wysypywaliśmy to. Dlatego to rozwałkowujemy. Bo teraz, jeśli chodzi o wypełnienie tych części, gdzie tego nie ma, to można paluchem uklepać i będzie też dobrze. Tylko no jakby uklepywać tak całe, to gdzieniegdzie ciasto może przywrzeć. A tego raczej nie chcemy. No i tak trzeba to uklepać. Więc co robimy z pozostałymi? Staramy się to jakoś rozwałkować, uformować, żeby też... No to sam schemat, tyle że teraz robimy ścianki. Ja stwierdziłam, że dzielę ścianki na pół, bo ściankę naprawdę ciężko zrobić na tym cieście. I pewnie jacyś kucharze się odezwą, ty źle to robisz. Robię po swojemu. I no jak już mówiłam, robimy dosłownie to samo i przylepiamy brzeg. Ale wcześniej to uformujemy w taki ala kwadrat, niczowalec. To ładnie równo w miarę nam wychodzi. A to, że się ułamie, już mówiłam. Jest git. Mamy ciasto, które wygląda tak. Brzegi są już zrobione. Wrzuciłam jabłka. Jabłka są ciemniejsze niż na filmiku. Dlaczego? Bo cynamon. Proste. Cynamon zmienia BF. I jabłka nam się z takich żółtych zrobiły brązowe po prostu. No jak już mówiłam wcześniej, no ja uwielbiam cynamon. Dla mnie szarlotka bez cynamonu to jest... A dobra, co robimy z takim fantem? Bo ja tu już sobie naszykowałam to, ale co robimy z takim fantem? Bo tu zostały brzeszki. No co, został zapas, można zawinąć. Nie marnujemy nic. Ewentualnie jak macie więcej jabłka, możecie dorobić jabłka, ale uwierzcie mi, nie chcecie więcej jabłka. Ona i tak jest upchana. No spójrzcie, gdzie tu jest brzeg, a jakiej to jest wysokości. Tylko jabłka jest taka warstwa. I powiem tak. To będzie czuć jabłko. Więc zrobiliśmy coś takiego. I teraz po co nam to? Bo można dawać na wierzch coś. Można nie dawać, to już kwestia gustu. Ja lubię robić to w miarę ładnie. A jak zrobić ładnie? Ładnie po prostu. Tu już wasza fantazja, jak chcecie to przyozdobić. Ja robię to w ten sposób, że na kilka razy kryję to ciasto. Tutaj mamy takie jakby śmieci, ale tego też nie zmarnujemy, bo nie marnujemy.
Tylko znowu zlepimy to w coś takiego i kroimy takie paseczki. I zatem co robimy z tych pasków? Robimy z nich kratkę. I krateczka ładnie wygląda. Na pewno nie jedno z Was widziało, to się już rozwaliło, Panu podziękujemy. Nie jeden z Was pewnie widział szarlotkę taką babciną, gdzie właśnie są takie paseczki. Mówię, tu już kwestia gustu, jak to zrobicie. Bo można i pofantazjować, nawet kwiatki można robić z ciasta. Ja to zrobię w taki najprostszy możliwy sposób. Tutaj to się uniesie teraz. Mówię, połamie się, wykorzysta się znowu w inny sposób. Na przykład właśnie do wspomnianych wcześniej kwiatków. Ja po prostu zrobię kruszonkę i też będzie git tak naprawdę. Coś tam się łamało tutaj, to się dolepi, tutaj się dolepi, tutaj bardziej tak. No i się bawimy. Tak się oto prezentuje upieczona już szarlotka. Wygląda ona co najmniej cudownie, trochę jednak wyszło za dużo ciasta, zrobiłam to w ten sposób, taką kruszonką. Ale takie okienko. Jeśli chodzi o grubość, no przyjrzyjcie się sami. Przyznajcie, że tu jest dużo jabłka. Taka notatka dla osób, które mogły źle zrobić jabłka. Bo to się zdarza, że jabłka są bardziej soczyste i wymagają więcej czasu. Co się dzieje, jak takie jabłuszka są nie tego? Jak jest szarlotka ciepła, brzegi Wam będą uciekać. Szarlotka spędziła godzinę w 180 stopniach, aktualnie jeszcze gorącą, bo mi się nie rozpada, to jeszcze gorącą, można kroić i zjeść albo tak, albo podać z lodami waniliowymi. Szczerze polecam.